Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie, z tej strony Kamil. Nie Kamil. I dzisiaj o tyle fajnie, że możecie w końcu, albo i nie w końcu, bo kiedyś widzieliście szosówki, zobaczyć nasze rowery. Ty, a można powiedzieć nasze rowery terenowe? Mój tak. Nasze leśne rowery? Nasze rowery do jeżdżenia po szutrach? W terenie? O! Po drogach szutrowych i uterenowionym terenie. Tak, ponieważ nie ma co ukrywać. Obecnie istnieje zagorzała dyskusja nad wyższością roweru gravela nad MTB albo nad wyższością roweru MTB nad gravelem. Można tak powiedzieć? Można i to i widzimy, świat idzie w tym kierunku, że niestety chyba gravele może nie tyle co wyprą, ale jednak będzie rezygnacja z maratonów MTB. Nie mówię o tych górskich, bo tam muszą być. Nie w wyścigach, mistrzostwach świata MTB. Ale generalnie tutaj Podlasie, Mazowsze, obstawiam cała Polska i cały świat, tam gdzie mają płaskie Północna część szutry. kraju. No niestety będą wyścigi chyba szły w tą stronę, że jednak wyścigi gravelowe. Tak, a ja wam powiem z racji na to, że jestem byłym użytkownikiem roweru MTB, a obecnie absolutnie zakochałem się w moim gravelu. Raz, że on mi się wizualnie podoba, sam go zaprojektowałem od początku, mam napis na ramię pod lakierem, podoba się dla mnie, mam nazwisko człowieka, który go projektował. Tak, zapłaciłem za to ustrojstwo dodatkowe 5000 zł, ale chciałem zbudować mój skustomizowany rower, który jest tylko i wyłącznie mój, nie ma drugiego na świecie i taki on jest. To nie tir, a ciągnik siodłowy. Że zagrożenie, zjedź z drogi. To niech on zjedzie. Poza tym tir to jest twoja działka. Tir Hunter. I ja mam easy, powiem ci szczerze, bardzo dużo przemyśleń na temat mojego nowego roweru. Ale że ładny? No ładny. To, że ładny, to wiem, że ładny. Tam napis mi się podoba tylko na nim. Napis podoba się dla mnie również. Ale jak ja już na nim zrobiłem kilka setek, a zrobiłem, to śmiało mogę powiedzieć jedną rzecz. Że wy wszyscy, którzy nie jeździcie w górach po trasach XC, przy czym mogę się mylić, skończycie prędzej czy później na gravelach. O pewnie tak, coraz więcej wyścigów teraz gravelowych. O, Mistrzostwa Świata są w niedzielę, będą w niedzielę albo były w niedzielę. Wiem, jedzie Sagan, jedzie Matthew van der Poel. Prosto. Tak, prosto? No. Nie, w prawo. Ale i powiem ci dlaczego. Bo dużo, można powiedzieć, oponentów czy przeciwników graveli ma dużo racji, że to trochę wymysł marketingowy, że takie rowery były w latach 90. To jest wszystko prawda. Bo MTB w latach 90., jak nie było amortyzatorów, one wyglądały bardzo podobnie, tylko nie miały baranka. No tak. I nie miały tak dużego koła. Teraz to konstrukcyjnie zmieniono, wyposażono w duże koło, wstawiono baranka i nazwano gravel. Ale górka jaka. Ale i ci powiem teraz ciekawostkę. No. Na Podlasiu, Mazowszu, Warmińsko-Mazurskim i tak dalej uważam, że naprawdę jest bardzo ciężko znaleźć drogę, na którą będzie potrzebny taki rower MTB jak twój. No pewnie masz rację. Bo gdzie niestety, ale muszę się z tym zgodzić. Bo gdzie ty na Podlasiu masz trasę, którą możesz wykorzystać stricte na MTB? No tylko na Podsupraszlu, na który nikt nie jeździ już. Na Podsupraślu, na ogrodniczkach i jak jest runda zrobiona, to na Pietraszach. Ale wszyscy zawodnicy, którzy pochodzą mniej więcej z tych stron, przez szeroko rozumiane MTB rozumią jechanie szutrem do lasu na górki. No. I teraz ciekawostka. U nas jest coś takiego, co się nazywa trakt napoleoński. Prosto? Prosto. I na tym trakcie napoleońskim zawsze były zawody, zawsze były rundy, pętle do Królowego Mostu. No i tam jechano na Górę Świętej Anny. Ja kilka razy tę trasę już przejechałem i powiem ci naprawdę, nie odczuwam żadnego dyskomfortu, oprócz tego, że jeździ mi się dużo lżej i szybciej.
No dobra, ale na zjazdach na pewno inaczej jedzie niż góral, tak? Bardzo dobrze, że pytasz. Na zjazdy, jak się zjeżdża na przykład z tej Góry Wylny, Świętej no. Anny, to trochę dramat. To trzeba powiedzieć otwarcie, że Trzeba gravel, umieć. że gravel na zjazdach to dramat. Trzeba mieć przede wszystkim silne ręce. Ale na 95 odcinkach drogi gravel jest dużo szybszy. Jechałem jakiś czas temu z Łukaszem Michalczukiem. Bardzo serdecznie pozdrawiam BCC. Piękne chłopaki, zawsze pięknie wystylizowani na rowerach, Modele? co bardzo propsuje. No i co, jechałeś? I jechaliśmy sobie, gadaliśmy. Wprawdzie tempo było mocne, bo tam tętno miałem, jak na mnie, prawie stanagonalny 160. No ale przejechaliśmy te 20 km do Królowego Mostu, a on do mnie nagle mówi: ty, średnia powyżej 30. A powiedz mi, mój przyjacielu, kiedy ty miałeś średnią 30 na MTB? Były takie czasy. No ale to wtedy musiałeś dać ognia do pieca i w ogóle. No trzeba dawać. No właśnie. I No nie ale ma, nie skoro- ma, no. Skoro gravel ma same plusy, to gdzieś musi być też minus. No minus to są zjazdy i minus to, że nie ma co się czarować. No komfort podróżowania jest mniejszy. I No to wracając, widzisz, jakie ale są to- minusy? No jeździ się na nim niewygodnie. Czy gravel jest dla wszystkich? No nie jest dla wszystkich. Gravel jest dla użytkownika świadomego. Ale widzisz, i tu będę oponentem twoim, dlatego że już widać, że gravele, znów to powiemy, dzielą się już na dwie kategorie, tak? No, Twój jest gravelem wyścigowym. no takim nie do końca. No, ma geometrię już bardziej do wyścigów, a są gravele do turystyki też. Tak, Taki jak Esker, tak jak Revolt Giant i tak jak Marine Four Corners czy Gestalt, Tak. to są gravele, ale to są inne gravele. tak, ale wracając do komfortu, nie każdy się odnajdzie absolutnie na gravelu, bo no to nie jest maszyna wygodna. O, piesek. Cześć, piesku. Oj, oj, oj. O, ja do niego z sercem na dłoni, a on zagryźć mógł. I wracając do puenty, gravel jest dla człowieka świadomego tego, że to będzie szybki rower w lasach, na szutrach. Ale Nie, też- nie ma żadnego problemu z podjeżdżaniem, ale będzie trochę niewygodny. Ale też musisz powiedzieć, że gravel nie wybaczy błędów, tak jak ja. O, chyć amortyzatorem przez dziurkę, nie? Naprawdę, no. Tu Znaczy, niestety. nie wybaczy, nic się nie stanie, tylko wytelepie nas jak 150 batów. Ale idąc dalej na moich rozmyśleniach, bo ja zawsze jak jadę na nim, to rozkminiam sobie. Można trochę powiedzieć, że to jest wygodny rower przełajowy. Bo gravel od przełaja różni się geometrią ramy, szerokością opony i tak dalej. W gravelach zazwyczaj standardowo jest wkładana opona o szerokości około 40. No tak, w przełaju nie możesz, bo przepisy UCI do 33. Dokładnie. Dodatkowo graveli ile my sprzedajemy? W setkach już rocznie. No dużo, To jest bardzo dużo. kilkaset graveli. Przełai sprzedajemy 2, 3 sztuki, 4 sztuki. Przełaj to zamknięty świat, rynek. Tam to już ktoś musi być absolutnie świadomym i to zawodnikiem, czy to amatorem, Są czy... tacy tutaj w Są Białymstoku. tacy, owszem. Ale górka jaka, widzisz? I powiem Ci szczerze, jak startowałem całe życie uzamany na langach amatorskich, na maratonach kresowych, tutaj super lokalnych, to wydaje mi się, że gravelem 90% tych tras spokojnie bym ogarnął. No nie wiem. No a Ty jeździłeś. No nie ogarnąłbym Supraśla, No tak, nie ogarnąłbym na pewno Lublina. no tak, ale w Supraślu, jak masz trasę, to większość odcinków spokojnie byś No przejechał. tak, bo to większość masz takie. No. No niestety, ale tak. Więc wiesz, oczywiście rower MTB ma swoje ogromne zalety, ale jak sama nazwa wskazuje, MTB Mountain Bike, jest to rower do jeżdżenia w górach, w ciężkim terenie, a nie do taczania się według mnie tutaj.
O, się nagadałem. Ale jak sama nazwa nasza wskazuje, White Stock, to góry. Bo stok! I dziękuję z góry. Thank you for the mountain. Tak. To po angielsku felcik. Widzę, szkoliłeś się na urlopie trochę, co? Ale i teraz słuchajcie, ja całe życie na rowerze MTB jeździłem tak naprawdę na terenie, który pod MTB nie był. Tak ja uważam teraz. Czy to jest mądre, czy nie mądre i czym one się różnią? Przede wszystkim z góry od siebie. Wygodniejszy, mniej wygodny. Cięższy, lżejszy, bardziej w teren, mniej w teren. Wolniejszy na szutrach i na asfaltach, szybszy. Tak, na zjazdach na pewno jest bezpieczniejszy. Absolutnie lepszy jest rower wtedy MTB. Tak naprawdę, z tego co tu czasami z Michałem Ignaciukiem jeździmy, jak tydzień temu jechaliśmy, to tłukliśmy się asfaltami niestety góralem, żeby przeskoczyć z lasu do kolejnego lasu, czy drogami jakimiś szutrowymi. Sosą nie pojedziesz do lasu i na szutr, tak? No. Górala bierzesz, jedziesz fajnie w terenie i nagle masz ciach asfalt 5 km, którym musisz dymać. I teraz zadam Ci szczere pytanie. Ile uważasz, załóżmy, że przyjechaliście 100 km, No. będzie łatwiej. Ile z tych 100 km nadawało się tylko i wyłącznie pod rower MTB, tam gdzie by gravel nie dał rady? No to ja Ci powiem odwrotnie. No, Właśnie gravel dałby wszędzie radę, MTB, no powiedzmy 60, no. Gravel by w 100% się sprawdził, no. bo jechaliśmy i po błocie w lesie, to i gravel by przejechał. Jechaliśmy po asfalcie, gravel jedzie. Po drogach szutrowych, gravel jedzie. No. Gravel to taki złoty środek, no nie ma co się oszukiwać. Ale nie dla wszystkich. No nie, nie. dla tych może mniej takich ludzi, mniej aktywnych, którzy są gravele wygodniejsze. Nie stricte sportowe, no bo twój to jest już taki gravel pod wyścigi, nie oszukujmy się. Gravel pod wyścigi, ale z systemami, które mimo wszystko też gdzieś tam amortyzują. Otwierałeś tutaj kiełbasę? Tak, pusto, że coś tam włożyłem. Tam wszystko jest. Kiedy Ty to otwierałeś? Tam nic nie ma. Tam jest cały pełny scyzoryk z wyposażeniem. A włożyłeś? No, A, Pokaż. a pompkę masz? mało tego. Patrz co ja mam, jak już pytasz. Hyc. To jest fajne w checkpointach, nie tylko Trek to ma, inni również. I co ty tam włożyłeś? Aż paluch wyskoczył. No. Ogarniesz? Patrz. Łyżki, to. Od razu mówię, Czekaj. nie mam dętki z jednej prostej przyczyny. No. Ja mam na mleczku. A Istnieje imbusa wielkie masz? Nie masz prawdopodobieństwo. żadnego? Nie mam. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że jak wbije nabój, to mi oponę uszczelni. A imbus po co? Jak będzie taki fatal error, to i tak już A nie dojadę. łyżka po co? A na wszelki wypadek ja wiem, że można z tytecia z tyłu skorzystać. Można mchu napchać, jak już naprawdę się ten... Wszystko można Kiedyś zrobić. tak robili. Ja O. też tak robiłem. No. I chyt z powrotem. To fajny ten patent. To jest bardzo fajny patent. To nie głupie. Myk. Tu imbusa będę wkładał. I na koniec jedna rzecz wytłumaczę, dlaczego skomponowałem ten rower w taki sposób, a nie inny. Bo kupując rower w Treku Project One możesz sobie wybrać absolutnie wszystko. Przede wszystkim jest tutaj najwyższy model ramy z checkpointa SLR. Chciałem mieć jak najlepszą ramę. Po drugie jest tu najlepszy model kół, jaki tylko występował. I też chciałem mieć bardzo dobre koła, bo uważam osobiście, że rama i koła to są dwie absolutnie najważniejsze, najdroższe części. Osprzęt cały to jest Force, czyli nie jest to najwyższa grupa, oczywiście można by było pójść wyżej. Stwierdziłem, że to nie jest aż tak istotne. No i malowanie. Chciałem mieć piękny, indywidualny rower, którego nikt nigdy nie miał i dlatego on wygląda, że jest tak skonfigurowany, a nie inaczej. Chciałem mieć pomiar mocy tutaj. Jest pomiar mocy i tyle. I teraz coś, na co wszyscy czekali. Jak brzmią najlepsze koła z Treka? A no tak. Piękna sprawa. Idziemy zważyć. I od razu mówię, że ważymy moją taczkę z wyposażeniem. Tam są jakieś naboje, końcówki, łyżki, A moje zważymy bez wyposażenia. uchwyty pod Garmina i tak dalej. Masz wyposażenie w brzuchu. Gotowe? No ile? 8670. Naboje. Dobra, na bój, Generalnie łyżka, mogę to wam ile? zdradzić, bo znałem jego wagę. Bez dodatkowego wyposażenia na wadze wskazał 7980.
No nie wierzę. No, tyle Bez, wskazał. bez ugniataczy. Dobra, ważymy teraz mój, tak? 10-200. To i tak jak na Ninera dobra waga. Ale mleko jest zalane i ja nie leję Weź po, pokaż jakoś, bo może ktoś jest po ciekawy, 50 gramów nie leję, jak tylko leję wygląda po 120 ml rower nie mleka. Kamila. No ten fiolet taki ładny, gustowny, Nieskromnie powiem. kardynałski. Ty! A wiesz, o czym ja pomyślałem? No, Dla mniej wtajemniczonych albo więcej, Easy na Podlasiu, kiedyś jeszcze internetu nie było, został okrzyknięty, zobacz, to nawet już wtedy wyszło, królem szutru, bo zawsze było jeżdżone na szutrach i jeździliśmy na rowerach MTB, jak jeszcze nie było No szosówek, właśnie. nie mieliśmy. I do czego doszło? Nie masz roweru szutrowego. jeszcze. O! Jeszcze. I teraz pytanie do widzów. Czy to zapowiada jakieś inwestycje? Dowiecie się w następnym odcinku.